Ostatnio sporo gadam, ale tym razem pozwolę wam przez chwilę w spokoju popatrzeć na to auto. A jest na co. No dobra, kluczyki w dłoń i oglądamy. A Porsche 911 Turbo S Cabriolet to auto, które chyba za życia zostanie legendą i stałym bywalcem tapet w komputerach, smartfonach czy na plakatach nad łóżkiem nastolatków. Porsche 911 w topowej odmianie zawsze było nieco bardziej racjonalną alternatywą dla super samochodów pokroju Lamborghini Murcielago czy Ferrari 458 Italia. Nieco tańsze, mniej rzucające się w oczy, być może mniej emocjonujące, ale równie szybkie i dające się ujarzmić w mieście bez uszczerbku na zdrowiu, również psychicznym. Gdy dodamy do tego wszystkiego możliwości jazdy bez dachu, robi się całkiem przyjemne połączenie. Pod maskę niestety nie zajrzymy, bo wszystko jest skutecznie pozasłaniane, ale i tak widok płaskiej szóstki z zestawem ogromnych wentylatorów nie jest specjalnie porywający. Oczywiście w przeciwieństwie do samej jazdy. Mógłbym powiedzieć, że 911 w wersji Cabriolet jest idealnym Gran Turismo na lato, ale zbyt wiele bagażu ze sobą nie zabierzemy. W przednim kuferku zmieścimy walizkę kabinową, tudzież większy plecak oraz parę drobiazgów. Wszystko jest bardzo skrzętnie poutykane i trzeba przyznać, że producent postarał się wykorzystać maksimum z tej skromnej powierzchni. Długie wakacje? Niekoniecznie, ale na weekendowy wypad na pewno uda się spakować. A czego nie spakujemy, to kupimy na miejscu. Właściciel tego auta raczej nie martwi się takimi trywialnymi problemami. Porsche 911 zawsze miało opinię samochodu stosunkowo praktycznego, rzecz jasna jak na swój segment. Posiada on dość przestronny bagażnik z przodu, nieco miejsca na drobiazgi z tyłu, np. niewielką torbę, podróżną marynarkę czy kosmetyczkę oraz wystarczająco dużo miejsca z przodu. Oczywiście te dwa miejsca nie nadają się dla dorosłych, no chyba że z przodu jedzie ktoś bardzo niski i maksymalnie przesunie fotel, ale dla dwójki dzieci nawet w fotelikach miejsca wystarczy. No ale wtedy musimy spakować się tylko w przednim bagażnik. Bagaż czy dzieci? Trudny wybór. Stacyjka, a raczej jej elektroniczna imitacja znajduje się po lewej stronie. W nowszych modelach pojawia się już przycisk, więc tradycja zaczyna się powoli zacierać. Po uruchomieniu silnika wita nas gardłowy, mocno mechaniczny pogłos jednostki typu Boxer, o której opowiem nieco później. Pod ręką mamy również przyciski do otwierania klap wydechu. Nie kojarzę, abym jeździł z zamkniętymi klapami, chyba tylko podczas pomiarów spalania. Są również przyciski do otwierania wiatrołapu, a samo otwieranie i zamykanie dachu odbywa się bardzo szybko.
Bez problemu więc zamkniemy lub otworzymy dach na światłach, wzbudzając niemałe zainteresowanie. W mieście bardzo przydatna okazuje się opcjonalna unoszona przednia oś. Pozwala to w miarę bezpiecznie i bez uszczerbku na zdrowiu przedniego zderzaka pokonać progi zwalniające lub podjechać nieco bliżej krawężnika przy parkowaniu. System jest identyczny jak w większości dotychczas dostępnych modeli Porsche. Przed pasażerem mamy dość pojemny schowek, natomiast pod podłokietnikiem zmieścimy co najwyżej kilka drobiazgów. Jest także wyjmowany uchwyt na kubek. Przed kierowcą jest także arsenał aż 5 zegarów, z czego 4 skrajne są w dużym zakresie konfigurowalne. Możemy tam wyświetlać średnie spalanie, wartości przeciążenia, mapę, wskazówki systemów i kilka innych zestawów informacji. Jakość materiałów? Nie będę czarował, ale Porsche zawsze mi pod tym względem imponowało. A testowana konfiguracja bardzo przypadła mi do gustu, choć na zdjęciach mnie nie przekonywała. Spasowanie jest świetne i tylko w kilku miejscach pod silnym naciskiem pojawiło się ciche trzeszczenie. Tradycyjnie na kierownicy znajdziemy również pokrętło trybów jazdy z przyciskiem Sport Response, który na 20 sekund spina całe auto, oferując maksymalne osiągi. Przydatne do błyskawicznego wyprzedzania kolumny tirów. Albo kilku. A teraz jeszcze raz zobaczymy procedurę rozkładania i składania dachu. A teraz wskakujemy za kierownicę. Najpierw pomiary spalania w mieście i około 10 km normalnym tempem. Wiem, że zaraz pojawią się specjaliści głoszący teorię, że jadę 650-konnym autem jak emeryt, ale jeśli ktoś kupuje taki samochód, nikomu nie musi niczego udowadniać. A jeśli chce się wyszaleć, jedzie na tor i tam sprawdza osiągi swojego wozu. Po co więc zachowywać się jak burak na publicznych drogach? Takie akcje to nie u mnie. Wracając do naszego bohatera, krytycy mogą twierdzić, że jest to jedynie nowoczesna wersja Garbusa, podczas gdy entuzjaści upierają się przy tym, że to klasyczny model, który z wiekiem nie traci na wartości, a z każdym rokiem, pokoleniem i modernizacją prezentuje się jeszcze lepiej. Nie identyfikuje się ani jako przeciwnik, ani jako zagorzały fan Porsche 911, jednakże tendencja jest taka, że opowiadam się za tym drugim. W tym samochodzie jest coś, co przyciąga wzrok. Rzućmy okiem na spalanie. Po około 10 km po mieście średnie spalanie to nieco ponad 13 litrów na 100 km. A teraz pomiar spalania na drogach podmiejskich. Porsche 911 nie osiąga takiego poziomu egzotyki i ostentacji jak Lamborghini, ani nie jest tak lekki stylowy jak Ferrari, ale jego mechaniczna, nieco minimalistyczna estetyka z charakterystycznymi cechami robi wrażenie. Osobiście uważam, że to Turbo S Cabriolet prezentuje się najlepiej. Zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy cenią minimalizm i wybierają modele z ograniczonym pakietem aerodynamicznym, jak również tacy, którzy preferują pełne wyposażenie i decydują się na ekstremalne GT3 z dużym skrzydłem. Ale w tym przypadku osiągnięto idealną harmonię. Dodajmy do tego skromny biały lakier, felgi ze srebrnym szlifem i czarny składany dach, a dostaniemy przepis na naprawdę gustowne i ponadczasowe cabrio w piekielnie szybkim wydaniu.
No właśnie, co znajduje się pod maską? O tym za chwilę, a tymczasem sprawdźmy spalanie po około 10 km drogami podmiejskimi. Wyszło średnio 10,7 litra na 100 km i pewnie udałoby się zejść odrobinę niżej. A teraz pomiar spalania na drodze ekspresowej. Pod maską Porsche 911 Turbo S Cabriolet znajduje się podwójnie doładowany silnik Boxer o 6 cylindrach i pojemności 3,7 litra. Generuje on moc 650 koni mechanicznych i moment obrotowy 800 Nm, które są przekazywane na 4 koła poprzez 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów PDK. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 2,8 sekundy, choć w idealnych warunkach, takich jak odpowiednia temperatura, rozgrzane opony i sucha nawierzchnia, można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Maksymalna prędkość to 330 km na godzinę. A ile trzeba za to wszystko zapłacić? Przygodę z Porsche 911 Turbo S Cabriolet zaczynamy wydając co najmniej 1 315 000 złotych. Tak, to cena całkowicie kosmiczna, ale czy wygórowana? Jeśli ktoś nigdy nie jeździł tak mocnym Porsche, zapewne uzna, że to absurd, ale uwierzcie, wystarczy się przejechać. No i na koniec spalanie na drodze ekspresowej. Wyszło średnio 8,3 litra na 100 km. Rewelacyjny wynik. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do komentowania. Do zobaczenia.